Masz 40 000 złotych i szukasz auta? To dobrze, że oglądasz ten materiał, bo w tym budżecie można trafić na naprawdę fajne ogłoszenia. Tylko że część z nich wygląda dobrze wyłącznie na zdjęciach. A jak już pojedziesz zobaczyć konkretny egzemplarz, okazuje się, że pod lakierem i ładnym opisem kryje się zupełnie inna historia. I właśnie o tym jest ten odcinek. Nie będę oczerniał konkretnych marek i namawiał do zakupu innych. Chodzi o to, że są modele, które za 40 000 złotych najczęściej występują w stanie po ciężkim życiu. Flotowym, firmowym, z dużymi przebiegami, czasem po kolizjach, czasem po prostu zaniedbanych. Dlatego dziś pokażę auta, które w budżecie do 40 000 są po prostu ryzykowne. Nie dlatego, że konstrukcyjnie są złe, tylko dlatego, że za te pieniądze trafiają się ich najbardziej zmęczone egzemplarze. Gotowi? Łapka, subik kliknięte? No to zaczynamy! Pierwsze auto na liście to model, który potrafi oczarować absolutnie każdego. BMW serii 5 generacji F10. I szczerze, to jest genialny samochód. Świetnie wygląda, prowadzi się jak marzenie, a w środku czujesz się jak w prawdziwym aucie premium. I właśnie dlatego tak wiele osób daje się złapać w tę kosztowną pułapkę. Ale od początku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy masz 40 000 złotych i myślisz sobie: ale jaja, to okazja życia. Będę głupi, jak nie skorzystam. Nie, to nie jest okazja. To jest auto, które w tym budżecie ma za sobą życie dłuższe niż większość kierowców jest w stanie sobie wyobrazić. Mówimy o realnych przebiegach 400, czasem nawet 500 000 kilometrów. Tylko że na liczniku widać magiczne 189 000. No okej, ale to jedno. A w tym wszystkim jeszcze najważniejsza sprawa, czyli silnik N47. Ten motor potrafi być świetny, ale ma jedną rzecz, która potrafi wszystko zrujnować. Rozrząd z tyłu silnika. Jeśli zacznie hałasować, to nie jest wymiana za 800 zł. To jest operacja na otwartym sercu, bo trzeba wyciągnąć cały silnik. Koszt 5 do 8 tysięcy złotych i to przy dobrych wiatrach. Druga rzecz to automat ZF. Uwielbiam tę skrzynię, ale tylko wtedy, kiedy ktoś o nią dbał. A w tanich F10 najczęściej nikt nie wymieniał oleju, bo przecież jest dożywotni. No to potem masz dożywotni, ale remont. I to za 6-10 tysięcy złotych. Do tego dochodzi zawieszenie wielowahaczowe, które jest super świetne, ale drogie. A jeśli patrzysz na touring, to pamiętaj o pneumatyce. Poduszki potrafią paść bez ostrzeżenia, a wymiana to kolejne 2-3 tysiące. F10 to fantastyczne auto, ale nie za 40 000. W tym budżecie kupujesz egzemplarz, który jest już po prostu zmęczony życiem. I zamiast auta premium dostajesz premium rachunki. Drugie auto na liście to model, który na papierze wygląda świetnie. Ford Mondeo 5. generacji. Duży, wygodny, dobrze wyposażony, świetnie się prowadzi. I gdybyśmy rozmawiali o budżecie 60-70 tysięcy, to pewnie by go tu nie było. Ale za 40 000 złotych to już zupełnie inna bajka. Zacznijmy od tego, że większość Mondeo w tym budżecie to auta poflotowe. A flota to nie jest auto, które ktoś kochał, pielęgnował i serwisował z dbałością. To jest narzędzie pracy. Jeździ, dopóki jeździ. A jak coś zaczyna stukać i pukać, to jakoś to będzie. I właśnie dlatego w tanich Mondeo najczęściej trafiasz na przebiegi 250-350 tysięcy, no ale na liczniku bardzo często poniżej 200. W końcu te przebiegi są najczęściej wybierane przez Polaków. Silniki 2.0 EcoBoost. Świetny, dynamiczny, ale potrafi brać olej jak stary diesel. Do tego dochodzą problemy z przegrzewaniem, a jeśli ktoś zaniedbał układ chłodzenia, to możesz się szykować na naprawdę drogie naprawy.
Oprócz tego 2.0 TDCi, bardzo popularny, ale w tanich egzemplarzach to niestety loteria. Wtryski, turbo, DPF, wszystko to są elementy, które przy dużych przebiegach potrafią paść wszystkie naraz. I nagle z auta za 40 000 robić się auto za 55. Do tego dochodzi skrzynia automatyczna. Ford robi bardzo dobre skrzynie, ale tylko wtedy, kiedy ktoś wymieniał w nich olej. A we flotach? No właśnie, różnie to bywa. I jeszcze jedno. Mondeo MK5 ma sporo elektroniki. Świetnie działa, dopóki działa. Ale kiedy zaczyna wariować, a w tanich egzemplarzach to niestety się zdarza, no to diagnoza potrafi być dłuższa niż sama naprawa. Podsumowując, Mondeo to naprawdę fajne auto, ale nie w tym budżecie. Za 40 000 najczęściej kupujesz egzemplarz po przejściach, który może Cię zaskoczyć kosztami szybciej niż zdążysz docenić jego komfort. Trzecie auto na liście to model, który ma ogromny fanbase i absolutnie rozumiem dlaczego. Audi A4 B8. Świetnie wygląda, prowadzi się pewnie, wnętrze jest solidne, a logo na grillu robi swoje. I właśnie dlatego tak wiele osób myśli, za 40 000? Jasne, że biorę! Tylko że tutaj zaczyna się największa pułapka tego modelu. Silnik 2.0 TFSI z lat 2008-2012. Jeśli miałbym wskazać jedną jednostkę, która pożarła najwięcej funduszy w tej klasie, to właśnie 2.0 TFSI. Bo o ile jedzie świetnie, o tyle zużycie oleju potrafi być na poziomie, który normalnie kojarzy się z 30-letnim dieslem, a nie z premium benzyną. I nie mówię o dolewce litra na 10 000. Mówię o litrze na 1000, a czasem nawet więcej. I teraz najważniejsze. To nie jest urok modelu. To jest konstrukcyjna wada. Tłoki, pierścienie, odma, wszystko to potrafi się poddać, a kiedy zaczyna brać olej, to już nie przestanie. Remont? 6-10 tysięcy złotych i to przy założeniu, że robisz to u kogoś, kto naprawdę zna te silniki. Druga rzecz, skrzynia Multitronic. To jest temat, który wraca jak bumerang. W idealnym świecie działa płynnie i komfortowo. W realnym, a szczególnie w tanich egzemplarzach, potrafi się rozsypać szybciej niż zdążysz docenić jej kulturę pracy. A naprawy? 4, 7, 8 tysięcy. Do tego dochodzi klasyka w tanich A4. Importy po kolizjach, auta po leasingach z przebiegami 300+, egzemplarze złożone z 3 innych i oczywiście magiczne 180 000 na liczniku, które widziałem w dziesiątkach ogłoszeń. A4 B8 to super samochód, ale nie w tej konfiguracji i nie w tym budżecie. Za 40 000 najczęściej kupujesz egzemplarz, który wygląda premium, ale kosztuje premium dopiero wtedy, kiedy zaczynasz go naprawiać. Jeśli chcesz A4 B8, to szukaj 1.8 TFSI po 2013 roku albo zadbanego diesla. Ale 2.0 TFSI z początku produkcji to jest ryzyko, którego po prostu nie polecam. Czwarte auto na liście to model, który w ogłoszeniach wygląda jak idealny kandydat. Mazda 6 GJ. Smukła linia, świetny lakier, nowoczesne wnętrze. No po prostu auto, które aż chce się mieć. I właśnie dlatego tak łatwo się na nim przejechać. Największy problem? Importy z USA. Nie mówię tu o spektakularnych dzwonach. Mówię o autach po gradobiciach, po lekkich stuknięciach, po naprawach robionych tak, żeby na zdjęciu było dobrze. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda elegancko, a dopiero z bliska widać różnice w odcieniu lakieru, nierówne spasowanie elementów albo ślady po szybkich poprawkach. To są rzeczy, które nie zawsze widać od razu, ale później potrafią wyjść przy każdej jednej wizycie na myjni albo przy pierwszym większym deszczu. Druga rzecz to lakier i blacha. Mazda wygląda świetnie, ale jej powłoka jest tak delikatna, że wystarczy jedno zimowanie pod blokiem i zaczynają się pojawiać pierwsze ogniska korozji. Progi, nadkola, dolne krawędzie drzwi to są miejsca, które w tych rocznikach potrafią zaskoczyć szybciej niż powinny. I to nie jest rdza po wypadku.
To jest po prostu cecha tego modelu, o której mało kto mówi, bo na zdjęciach wygląda idealnie. Do tego dochodzi zawieszenie, które jest bardzo przyjemne w prowadzeniu, ale nie lubi polskich dróg. W tanich egzemplarzach często jest już po prostu zmęczone. Auto zaczyna być głośniejsze, mniej precyzyjne, traci ten swój charakter, a doprowadzenie go do stanu jak trzeba kosztuje więcej niż się wydaje. To nie jest zawieszenie, które naprawisz za kilkaset złotych i masz spokój. Tu trzeba zrobić to porządnie, inaczej różnica w prowadzeniu będzie odczuwalna od razu. Kolejna sprawa to automaty z USA. One same w sobie nie są złe, ale jeśli ktoś jeździł nimi po amerykańsku, czyli dużo szybko i bez serwisu, to później zaczynają się drobne szarpnięcia, opóźnienia, dziwne zachowania przy redukcji. To nie są tanie awarie. To są skrzynie, które wymagają konkretnej wiedzy i konkretnego budżetu, żeby działały tak, jak powinny. I jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wspomina. Mazda 6 GJ jest bardzo wrażliwa na jakość napraw blacharskich. Jeśli ktoś zrobił coś po taniości, to prędzej czy później to wyjdzie. Czy to w postaci odprysków, czy pękającego lakieru, czy różnic w fakturze. To auto po prostu nie wybacza fuszerki. Podsumowując, Mazda 6 GJ to piękne auto, świetnie się prowadzi i naprawdę potrafi cieszyć. Ale w budżecie do 40 000 najczęściej trafiasz na egzemplarze, które mają za sobą więcej historii niż widać na pierwszy rzut oka. I jeśli nie chcesz, żeby ta historia stała się twoim problemem, lepiej podejść do tego modelu z dużą ostrożnością. Piąte i ostatnie auto na liście to coś, co wielu osobom wydaje się spełnieniem marzeń. Mercedes C-klasa W204. Klasyczna sylwetka, gwiazda na masce, wnętrze, które nawet po latach wygląda nad wyraz elegancko. I właśnie dlatego tak łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że skoro to Mercedes, to będzie dobrze. Niestety, w budżecie do 40 000 bywa dokładnie na odwrót. Najwięcej emocji budzą wersje z silnikiem 1.8 CGI. Na papierze super sprawa. Benzyna, turbo, rozsądna moc. W praktyce to jednostka, która potrafi być bardzo kapryśna. Jeśli ktoś zaniedbał serwis, to zaczynają się tematy z rozrządem, z pracą, na zimno, z wibracjami, które trudno później ignorować. To nie są rzeczy, które naprawisz przy okazji. To są naprawy, które wymagają czasu, precyzji i pieniędzy, a w tanich egzemplarzach rzadko kiedy ktoś wcześniej to zrobił. Druga sprawa to skrzynia 7G Tronic. Sama konstrukcja jest dobra, ale ma jedną cechę. Jeśli zacznie pracować nierówno, to nie ma czegoś takiego jak mała naprawa. To jest skrzynia, która albo działa perfekcyjnie, albo daje znać, że trzeba się nią zająć na poważnie. A to już nie są koszty, które chcesz ponosić zaraz po zakupie auta za 40 klocków. Kolejny temat to karoseria. W W204 warto zwrócić uwagę na rdzę, która lubi pojawić się w miejscach, w których nikt się jej nie spodziewa. Czyli na nadkolach, na klapie bagażnika, na dolnych krawędziach drzwi. To jest po prostu cecha tego modelu. Na zdjęciach wygląda świetnie, ale wystarczy zajrzeć pod uszczelkę albo pod listwę i nagle okazuje się, że auto ma problemy, o których nikt nie wspomina w ogłoszeniu. Do tego dochodzi elektronika, która potrafi być humorzasta. Nie psuje się spektakularnie, ale potrafi dawać drobne sygnały typu kontrolki, komunikaty, czujniki, które raz działają, raz nie. To nie są rzeczy, które unieruchamiają auto, ale potrafią umęczyć właściciela i portfel, bo diagnostyka w Mercedesie rzadko kiedy jest tania. I jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wspomina, czyli tanie W204 to często auta, które były kupowane dla gwiazdy, a później serwisowane tak, żeby było odhaczone. Olej wymieniany rzadziej niż powinien, części dobierane według ceny, a nie jakości, a drobne usterki ignorowane, bo przecież to tylko pierdoła. Problem w tym, że w Mercedesie żadna pierdoła nie jest tania. Podsumowując, Mercedes W204 to bardzo dobry samochód, trzeba tylko trafić na zadbany egzemplarz. W budżecie do 40 000 najłatwiej trafić na wersje, które mają za sobą więcej przygód niż widać na pierwszy rzut oka. Jeśli nie chcesz, żeby gwiazda na masce świeciła tylko na zdjęciach, lepiej podejść do tego modelu z dużą ostrożnością.
I to jest właśnie cała piątka aut, których w budżecie do 40 000 złotych nie polecam. I podkreślę to jeszcze raz, żeby było absolutnie jasne. To nie są złe samochody. Każdy z nich może być świetny, komfortowy, dynamiczny i naprawdę przyjemny w użytkowaniu, ale tylko wtedy, kiedy kupujesz go w dobrym stanie i z odpowiednim budżetem. Problem polega na tym, że za 40 000 najczęściej trafiasz na egzemplarze po ciężkim życiu. Floty, taksi, importy po kolizjach, auta z przebiegami 300-400 tysięcy kilometrów. I właśnie dlatego te modele znalazły się na tej liście. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że w tym budżecie kupujesz ich najgorsze możliwe wersje. Jeśli ten film pomógł Ci uniknąć choć jednej kosztownej wpadki, to zostaw komentarz. Napisz, które auto z tej listy najbardziej Cię zaskoczyło. A jeśli chcesz kolejny materiał o 5 autach do 40 000, które warto kupić, to daj znać, bo tam lista będzie całkowicie inna. Zostawcie suba, łapkę w górę, a jeśli oglądacie na telefonie, to możecie podbić materiał. Dzięki śliczne i do następnego. Hej!